Jak od razu napisałem we wpisie na kanale, jestem w szoku po 100% skutecznej akcji USA polegającej na porwaniu wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Patrzyłem na napisy na pasku telewizji, najpierw o ataku, a po chwili, że go złapano razem z żoną. A następnie, że już jest transportowany do USA w celu osądzenia. Wszystko się działo na naszych oczach bardzo szybko. Więc postanowiłem się przyjrzeć bliżej postaci dyktatora Maduro oraz jego głównym grzechom. I o nich będzie mowa w tym nagraniu. Ale nie tylko, bo powiem również o Robercie Bernatowiczu. Zdecydowałem się przeanalizować główne zbrodnie reżimu Maduro. Tym bardziej, że po porwaniu dyktatora pojawiały się głosy nieprzychylne do USA. Chciałem więc sprawdzić, czy Maduro był faktycznie tak bardzo zły, czy może tylko trochę. Czy rację miały Stany Zjednoczone, czy ich krytycy? Wiadomo przecież, że dość powszechne są antyamerykańskie nastroje na świecie. A szczególnie ma to miejsce w Ameryce Środkowej i Południowej. W Polsce jest to charakterystyczne dla środowisk liberalno-lewicowych. Z jednej strony to jest skutek niemiecko-unijnej polityki wypychania USA z Europy. Z drugiej strony to efekt niejawnej propagandy kremlowskiej w środowiskach lewicowych i prorosyjskich. Co ciekawe, antyamerykańskie nastroje są dostrzegalne w różnych środowiskach ufologicznych. Szczególnie wyraźnie to widać w środowisku propagandystów religii paranormalnej, o której mówię w nagraniach 17, 18 i 19. Zatem chciałem dokonać wstępnej, moralnej oceny reżimu Maduro. Zebrałem główne grzechy dyktatora, szczególnie te, które by przemawiały do środowiska lewicowego, żeby się nie dali manipulować. To, czego się dowiedziałem, utwierdziło mnie w przekonaniu, że słuszna była decyzja Trumpa. I co my tu mamy? Zacznę od najcięższych grzechów. Czyli w pierwszej kolejności zajmę się ofiarami ludzkimi. Największą liczebnie zbrodnią tego dyktatora są egzekucje pozaprawne. Szacuje się je na około 20 000 ofiar. Te dane są w raportach ONZ oraz w raportach innych organizacji. Egzekucje były wykonywane w biednych dzielnicach, a to jest dla lewicy szczególnym zaprzeczeniem idei państwa chroniącego obywateli. Pod pretekstem walki z przestępczością eliminowano osoby uznane za wrogów politycznych. Kolejna grupa zbrodni Maduro to brutalne tłumienie protestów, co przyniosło przez kilka lat setki ofiar. Kolejne ofiary, wywołane pośrednio przez Maduro, wynikały z jego polityki społecznej. Reżim spowodował kryzys humanitarny, w tym upadek służb zdrowia, braki żywności. Szacuje się, że setki tysięcy Wenezuelczyków zmarło przedwcześnie z powodu braku leków, braku prądu w szpitalach oraz generalnie z niedożywienia. Przedostatnia grupa tych najcięższych zbrodni to zabójstwa w aresztach oraz tortury, w tym ogromna ilość przypadków gwałtów lub przemocy seksualnej. Listę tę kończą zabójstwa polityczne, czyli eliminacja opozycyjnych polityków zarówno w kraju, jak i za granicą. Podsumowując najcięższe zbrodnie reżimu, trzeba stwierdzić, że raporty ONZ, a także Human Rights Watch wskazują, że wiele z tych zabójstw miało charakter systematyczny.
Z tego powodu Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi oficjalne śledztwo w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości. W polskojęzycznej telewizji prorządowej słyszałem oszacowanie ofiar reżimu Maduro na 30 000. A teraz będzie o jego systemie pozornie lewicowym. Oczywiście to oszustwo lewicowe, jak zawsze na całym świecie. Zwolennicy Trumpa określili ten system reżimem faszystowsko-lewicowym z powodu brutalnych metod tłumienia opozycji typowych dla faszyzmu, a jednocześnie przy zachowaniu komunistycznej retoryki. A więc niech lewica słucha dalej. Jedziemy. Nicolás Maduro zdradził klasę robotniczą i związki zawodowe. Zdradził ideały robotnicze. Jego reżim, mieniący się rządem robotniczym, w rzeczywistości brutalnie tłumił niezależne ruchy pracownicze. Więził związkowców. Wielu liderów związkowych trafiło do więzień za organizowanie strajków przeciwko niskim płacom. Bo Maduro zakazał strajku. Zaś płace ten lewicowy dyktator sprowadził do głodowych groszy. Realna wartość płacy minimalnej spadła do poziomu uniemożliwiającego przeżycie. To uderza w najuboższych, których lewica powinna chronić. Mimo ogromnych zasobów ropy, miliony Wenezuelczyków żyją w ubóstwie z minimalną płacą na poziomie kilku dolarów miesięcznie. Reżim Maduro osadzał w więzieniu, torturował i zabijał nie tylko prawicowych przeciwników, nie tylko związkowców, ale także anarchistycznych aktywistów, feministki, obrońców praw tubylczych ludów oraz niezależnych lewicowców. Ponadto Maduro wprowadzał represje wobec autonomicznych ruchów ludowych. Autonomiczne ruchy ludowe to niezależne, oddolne organizacje i społeczności obywatelskie. Na przykład ruchy obrony ziemi, stowarzyszenia sąsiedzkie, organizacje studenckie, które działają poza kontrolą rządu i często sprzeciwiają się jego polityce. A więc reżim Maduro zdradził ideały tak zwanego socjalizmu. Projekt socjalistyczny przekształcił się w neoliberalny i autorytarny system. Jak zawsze, gdy lewica jest u władzy. W Polsce było to samo. Rządy Maduro stworzyły nową kastę uprzywilejowanych elit wojskowych i partyjnych. Nowa oligarchia, czyli elity wojskowe, pławiły się w luksusie kosztem nędzy ludu. Podczas gdy miliony obywateli cierpiały z powodu niedożywienia, osoby powiązane z reżimem czerpały zyski z wydobycia ropy naftowej, złota oraz innych surowców, a także z czarnego rynku, jak również z handlu narkotykami. To klasyczny przykład układu kolesiów pod płaszczykiem socjalistycznej retoryki. Wenezuelę zżerała korupcja wśród elity wojskowo-biurowej oraz ogromne nierówności społeczne. Do tego dochodzi złe zarządzanie przez elity reżimu. W konsekwencji wymienionych wcześniej zbrodni reżimu oraz zagrożenia osobistego bezpieczeństwa oraz niemożności egzystencji ponad 7 milionów Wenezuelczyków opuściło kraj. To nie bogacze uciekali z kraju, lecz głównie klasa robotnicza i biedota, która nie widziała przyszłości w reżimie Maduro. Masowy eksodus jest ostatecznym dowodem na to, że państwo to przestało pełnić swoje podstawowe funkcje. Ta emigracja była jednocześnie ogromną tragedią humanitarną. Ostatnio, w 2024 roku,
Maduro sfałszował wybory prezydenckie. Zostały one powszechnie uznane przez organizacje międzynarodowe za nieuczciwe i nie zostały uznane przez kraje demokratyczne. Po pseudowyborach nadeszły represje. Służby bezpieczeństwa strzelały do protestujących. Podczas demonstracji zabiły co najmniej 20 osób. Aresztowano ponad 2000 ludzi. Jeszcze lewicę powinno zdenerwować to, że reżim masowo wydobywał surowce bez kontroli środowiskowej, co niszczyło lasy deszczowe i zatruwał rtęcią ziemię i wody Indian przy wydobywaniu złota. Rtęć używana do oddzielania złota od rudy była wylewana bezpośrednio do dorzecza Orinoco i Amazonki. Indianie byli i są zatruci rtęcią i chorują od tego. Ponadto reżim Maduro współpracował z kartelami wydobywczymi i gangami terytorialnymi, a one siłą wypędzały Indian z ich ziem lub zmuszały ich do niewolniczej pracy w kopalniach złota. Na zakończenie listy głównych grzechów Maduro opowiem o jego związkach z reżimami komunistycznymi, postkomunistycznymi i podobnymi. Niektórzy w świetle akcji USA w Wenezueli wskazują na nadal dobre relacje Trumpa z Rosją, że zaatakował Wenezuelę, a z Rosją żyje dobrze. W rzeczywistości Trump uderzył militarnie w sojusznika Rosji. Główne związki reżimu Nicolasa Maduro z Rosją opierały się na strategicznym sojuszu politycznym, militarnym i gospodarczym, który czynił z Wenezueli najważniejszy przyczółek wpływów Kremla w Ameryce Łacińskiej. Niedawno Maduro podpisał z Rosją 10-letni traktat o partnerstwie strategicznym, pieczętując sojusz w dniu urodzin Putina. Rosja dostarczała reżimowi systemy uzbrojenia, na przykład system rakietowy do obrony przed atakami z powietrza, i zapewniała obecność doradców oraz instruktorów wojskowych. Przez lata osobistą ochronę Maduro zapewniały rosyjskie prywatne firmy wojskowe, między innymi dawna grupa Wagnera. Rosja zainwestowała w Wenezueli miliardy dolarów, przejmując w zamian przez swoje koncerny udziały w kluczowych polach naftowych. Rosja również pomagała reżimowi sprzedawać ropę mimo amerykańskich sankcji, korzystając z tankowców z tzw. floty cieni. Wenezuela pod rządami Maduro służyła Rosji jako narzędzie do destabilizacji wpływów USA na zachodniej półkuli. Oba kraje koordynowały działania na forum ONZ oraz w ramach BRICS. Wenezuela aspirowała do dołączenia do grupy BRICS właśnie pod patronatem Rosji, ale Brazylia oficjalnie zawetowała kandydaturę Wenezueli do tej organizacji. BRICS to zrzeszenie najważniejszych gospodarek wschodzących. Tworzą je różne państwa z całego świata. Ich celem jest stworzenie przeciwwagi dla Zachodu. Chcą one ograniczyć dominację grupy G7. Dotyczy to zarówno polityki, jak i światowej ekonomii. BRICS wyprzedza G7 w produkcji przemysłowej. Wyprzedza go także w łącznej wartości gospodarki. BRICS reprezentuje obecnie blisko połowę ludności świata. Upadek reżimu Maduro oznacza dla Kremla stratę miliardów dolarów zainwestowanych w wenezuelską ropę oraz utratę kluczowego sojusznika politycznego w regionie. Specjaliści wskazują, że to była również kompromitacja rosyjskiego uzbrojenia, które zostało tam zniszczone przez Amerykanów.
Rosja ostro zareagowała na te akcje USA, obawiając się całkowitego wyparcia swoich wpływów z Wenezueli przez administrację Donalda Trumpa. Kolejny reżim, z którym Wenezuela miała związek, to Chiny. Relacje te miały charakter głównie ekonomiczny i dyplomatyczny. Wenezuela brała pożyczki od Chin, a spłacała je ropą naftową po preferencyjnych cenach. Ponadto chińskie państwowe koncerny miały udziały i realną kontrolę nad częścią wenezuelskiego sektora naftowego w ramach spółek joint venture. Ostatnio chińskie tankowce były często wykorzystywane do transportu ropy, omijając amerykańską blokadę. Pekin konsekwentnie popierał rząd Maduro na arenie międzynarodowej. Oba kraje popierały się wzajemnie w kwestiach spornych. Po operacji sił USA Chiny zażądały natychmiastowego uwolnienia Maduro. Czyli Chiny i Rosja wstawiły się za dyktatorem. Wenezuela współpracowała również z Iranem. Maduro płacił Iranowi wenezuelskim złotem za rafineryjne technologie i surowce. Ponadto Iran dostarczał Wenezueli drony bojowe, uzbrojenie oraz instruktorów wojskowych. W zamian miał tu siedzibę irański wywiad na obszar Ameryki Południowej. Pod rządami Maduro Wenezuela stała się bezpieczną przystanią dla wspieranego przez Iran Hezbollahu. Organizacja ta wykorzystywała terytorium Wenezueli do prania brudnych pieniędzy, handlu narkotykami i planowania działań antyamerykańskich. Oba kraje koordynowały politykę w ramach OPEC i na forum ONZ, systematycznie potępiając amerykański imperializm. OPEC to organizacja krajów eksportujących ropę naftową, czyli organizacja międzynarodowa na poziomie państw ustalająca limity wydobycia ropy. A mówiąc bardziej negatywnie, jest to międzynarodowy kartel gospodarczy skupiający państwa, których gospodarki w dużej mierze opierają się na wydobyciu i sprzedaży ropy naftowej. Stany Zjednoczone nie należą do OPEC. Wręcz oni są wrogami. OPEC podwyższa ceny ropy, zaś Amerykanie je obniżają. Jeszcze o jednym grzechu zapomniałem, a to był główny oficjalny powód porwania Maduro i jego oskarżenia przez amerykańską prokuraturę, czyli udział w zalewaniu Amerykanów narkotykami. Amerykanie nazwali to narkoterroryzmem. Wymieniłem w skrócie główne grzechy Nicolasa Maduro. W świetle zbrodni Maduro czyn Trumpa wydaje mi się dobry. Nie ma organizacji międzynarodowej, która by zatrzymała taki reżim jak wenezuelski. Tego mogło dokonać tylko wojsko amerykańskie pod rozkazami Trumpa. Póki nie są łamane moralne zasady, póty rola USA jako międzynarodowego policjanta nie przeszkadza. Może to wystraszy innych dyktatorów. Jednocześnie ośmieli ich narody do oporu. Gorzej by było, jeśli by te akcje Trumpa źle zinterpretowały inne mocarstwa. Ale to jest również problem amerykańskiego prezydenta. Więc będzie pilnował poprawnej interpretacji interwencji w Wenezueli. W takiej akcji liczy się dobro narodu, a jak widać i słychać, Wenezuelczycy na całym świecie cieszą się z obalenia Maduro. W tym momencie pomyślałem sobie, że gdyby w czasie komuny Amerykanie porwali komunistę Jaruzelskiego i dzięki temu mielibyśmy być wolni od tego dyktatora oraz od Sowietów, to bym witał Amerykanów kwiatami na ulicach. Bo byłem wtedy gotów walczyć zbrojnie z komunistami. Generalnie widać,
że Amerykanie nie chcą zniewolić Wenezueli. 5 stycznia mówił o tym w ONZ ambasador USA. Amerykanie chcą jedynie zaprzestania narkoterroryzmu. Ponadto domagają się zwrotu zagrabionego majątku i robienia dobrych interesów, czyli chodzi o wydobycie ropy. No i naturalnie Amerykanie oczekują zmiany władzy na lepszą od reżimu Maduro. Oczywiście w świecie idealnym taką akcję wobec Maduro powinna przeprowadzić jakaś ogólnoplanetarna organizacja, zorganizowana sprawiedliwiej niż ONZ. Bo w ONZ wszystko blokują totalitarne reżimy oraz mocarstwa. Ale nie ma aktualnie takiej struktury międzynarodowej. Więc pozostaje nam międzynarodowy szeryf, czyli Donald Trump. Ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych oraz sekretarz stanu Marco Rubio postraszyli Kubę. Wiążą ją z reżimem Maduro. Kubańczycy działali w Wenezueli. Za bardzo tanią lub darmową ropę ochraniali dyktatora Nicolasa Maduro oraz zarządzali wywiadem i wojskiem, tak aby nie było przewrotu i żeby była pełna lojalność służb. Ponadto szkolili wenezuelskie służby w metodach inwigilacji, przesłuchań oraz torturowania opozycjonistów. W wyniku amerykańskiej operacji wojskowej w Wenezueli śmierć poniosło 32 kubańskich funkcjonariuszy. Z filmów o mafii pamiętam, że kubańska komunistyczna rewolucja zabrała Amerykanom, nie tylko mafii, ogromny majątek, więc mają Kubańczycy co zwracać, a sami tego nie zrobią. Ponadto przez Kubę mało co nie wybuchła wojna atomowa za czasów Kennedy'ego, więc Trump ma naprawdę poważne argumenty. Trump pogroził też Kolumbii i Meksykowi z powodu narkotyków, czyli też dobrze zrobił. Zagroził Iranowi bardzo silnym uderzeniem, jeśli ten zdecyduje się na użycie siły wobec protestujących w kraju obywateli. Też bardzo dobrze. Najsłabsze karty Trump ma w przypadku Grenlandii. Dzięki hipotetycznemu przejęciu Grenlandii USA mogłyby monitorować rosyjską i chińską aktywność w Arktyce i zablokować ich wpływy w tym obszarze oraz kontrolować przepływ rosyjskich okrętów i łodzi podwodnych między Grenlandią a kontynentem europejskim. Ale ta sprawa Grenlandii może być tylko odwracaniem uwagi od innego faktycznego celu. Reasumując, na razie ufam Amerykanom jako światowemu szeryfowi. Innego szeryfa nie ma. I nie będzie przez wiele lat. A co na to wszystko mówi Robert Bernatowicz? Jest cisza w tym temacie. Na jego kanale trwa milczenie od ponad 2 miesięcy. Aż się jego fani domagają wznowienia aktywności kanału. Może Robert już dostał jakąś kasę za książkę. Więc może odpoczywa po ciężkich tygodniach peregrynacji po kanałach. I chyba czeka cały czas na odpowiedź z Watykanu na list w sprawie znaków apokalipsy. Zagadnienie listu do papieża i znaków na ciele szeroko opisałem w nagraniu A6. Szukając nowości od Roberta, znalazłem na YouTubie 2 filmy z jego udziałem, które są nowsze niż moje ostatnie nagranie o nim. Jeden jest z jego zaprzyjaźnionego kanału, prowadzonego przez koleżankę Roberta. Są chyba w dobrej komitywie, bo ona również blokuje moje komentarze. W nagraniu podniecają się antychrześcijańską książką Misja, o której mówiłem w poprzednich podcastach.
Ale to jest chyba druga część starszej rozmowy, tylko dopiero teraz wyemitowana. Drugie nagranie to rozmowa z 28 grudnia. Dość krótka. Brak jakichś nowych informacji od Roberta, więc wnioskuję, że do tamtego dnia Bernatowicz nie otrzymał odpowiedzi od papieża. Natomiast co do nagrań z dalszej przeszłości, to nigdy się nie natknąłem na jego wypowiedź o Wenezueli lub o reżimie Nicolasa Maduro. Znając dość dobrze poglądy Roberta, uważam, że on by ten reżim krytykował. Lewica lewicą, ale bez przesady. Widać na YouTubie jego sympatię w kierunku lewicy, a ostrą krytykę prawicy. Natomiast jakakolwiek przemoc, a tym bardziej zbrodnie, są przez Roberta całkowicie nie do zaakceptowania. Robert jest ostrym przeciwnikiem wszelkiej przemocy fizycznej. Ciągle o tym mówi w wywiadach. Myślę również, że Bernatowicz zwróciłby uwagę na niekontrolowaną i nieczystą eksploatację złóż w czasie rządów reżimu. Jak wspomniałem, reżim Maduro organizował niszczycielską eksploatację surowców i przyzwalał na nią różnym zbrojnym grupom niepaństwowym. To dotyczyło eksploatacji, głównie złota, diamentów oraz strategicznej rudy metali, zwanej koltanem. A więc jestem przekonany, że Robert Bernatowicz zwróciłby na to szczególną uwagę. Krytyka takiego wydobywania złóż wpisywałaby się w jego ideologię, w której nie wolno nadmiernie eksploatować naszej planety. I to niszczenie ziemi i wód rtęcią też by ostro skrytykował. No to czekam teraz na powrót Roberta Bernatowicza. Okaże się, czy coś na ten temat powie, czy trafnie to wszystko wypunktowałem. To było czwarte nagranie, w którym mówię szerzej o Bernatowiczu. Poprzednie takie nagrania to A5 i A5M, 19 oraz A6. Więc zapraszam do ich wysłuchania. A najlepiej odsłuchać wszystkie moje nagrania.